Materiał został zrealizowany na początku listopada 2022 roku. Czemu to tak ważne? Zaraz się dowiecie. 43 przystanki tramwajowe, prawie 23 km trasy. Przed Wami linia tramwajowa, stanowiąca tak naprawdę dwa w jednym, bo jest ona połączeniem zawieszonych linii numer 18 z Czerwonych Maków i linii numer 3 z Nowego Bieżanowa. A czy Wy jechaliście już linią numer 73 w Krakowie? A może znacie inne najdłuższe linie tramwajowe w Polsce? Dajcie znać w komentarzach. Zatem przejedźmy się razem linią 73 na całej długości trasy i dowiedzmy się, dlaczego powstała. Cześć, ja znajduję się na pętli Czerwone Maki. Za mną, jak widzicie, znajduje się tramwaj linii zastępczej, linii 73, ale zanim do niego wsiądziemy, to muszę Wam powiedzieć, że z lekkimi może przygodami trafiłem tutaj, ponieważ jechałem tramwajem Protramem, właśnie tym prototypowym, o którym był odcinek na moim kanale. No i chyba będzie zjeżdżał do zajezdni, bo były jakieś tam problemy z drzwiami. No niestety nie wygląda to najlepiej w kwestii tego, że wrócił na linię, ale chyba z powrotem znów będzie musiał iść do remontu. A miało być pięknie i ładnie też z powodu tego, że chciałem Wam rozpocząć ten odcinek dzisiaj za pomocą drona, pokazać Wam tą okolicę. Niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ no dron plus deszcz, no to niestety się za bardzo nie lubią. Przy okazji ja będę się tutaj trochę dzisiaj posiłkował mapami Google'a, ujęciami satelitarnymi, ale jeżeli chodzi o to miejsce, które widzicie dokładnie teraz naprzeciwko, to niestety, ale przy realizacji ostatniego wideo nie mogłem Wam pokazać zdjęcia satelitarnego, ponieważ no Google Maps no nie wyrabia tutaj, ponieważ okolica się bardzo szybko zmienia. O, a tymczasem właśnie Protram podjechał. No zobaczymy, ile wytrzyma dzisiaj na linii. Także nie przedłużajmy dalej. Ja mam na imię Janek. To jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. A my dzisiaj w tą deszczową aurę, ale nie tylko, co się za chwilę przekonacie, wybierzemy się na podróż linią numer 73. Zaczynamy. Czas start. Turystów tramwajowych pokazuję, jakim taborem według numeracji jadę. Tymczasem ja nie pokażę Wam zbyt dużo z pierwszej części przejazdu, bo ten odcinek by trwał i trwał. Za to możecie zobaczyć, jak to miejsce się zmieniło w innym moim wideo na kanale. Jednak muszę zwrócić uwagę na jedno miejsce, które od tamtego czasu, około rok temu nagranego, się bardzo mocno zmieniło. Chodzi o obecny początek trasy łagiewnickiej. Google Maps oczywiście też tutaj nie wyrabia, bo tak wygląda to w narzędziu ELF. A tak obecnie już jako gotowa i otwarta inwestycja. Do rozwidlenia. My będziemy tutaj skręcać w lewo, ale tymczasem gdybyśmy pojechali na wprost, to sporo krótszą trasą dotarlibyśmy do pętli końcowej, ale nie byłoby aż tak ciekawie. Oczywiście tutaj też mapy Google'a pokazują stary zrzut satelitarny bez odcinka w tunelu pod sanktuarium. Pokazywałem zresztą to miejsce Wam już w jednym z odcinków tuż po otwarciu tego tunelu. Po minięciu pętli na Kurdwanowie dojechalibyśmy torem aż do Wielickiej. To miejsce pokażę Wam też jeszcze później. I teraz powiedzmy sobie to wprost. Przedstawię Wam 4 warianty skrócenia tej trasy, ale jest to jako ciekawostka, bo oczywiście logiczne jest to, że nikt tej całej trasy, no może poza mną i motorniczym, nie pokonał za jednym ciągiem.
Tak naprawdę ta trasa można ją podzielić na dwie części. Do dworca towarowego i od dworca towarowego. Dobra, Janek, nie rozgaduj się. Wróćmy zatem na Kapelankę. Dalej przemieszczając się jeszcze zielonym torowiskiem w kierunku Ronda Grunwaldzkiego. Obiecałem wam wcześniej, że nie będzie tylko pochmurno i słowa dotrzymam zaraz, bo po przejechaniu przez Wisłę pokażę wam trasę linii 73 również z zewnątrz. Ujęcia nakręciłem dzień wcześniej, gdzie pogoda była zdecydowanie bardziej znośna. Na ulicy Dietla przy skrzyżowaniu z ulicą Stradomską. W tym miejscu odbijamy w kierunku Wawelu i zaczyna się linia tramwajowa po centrum miasta wić niemalże jak wąż. I tutaj właśnie w tym miejscu byłby wariant numer 2 skrócenia tej trasy. Zwróćmy uwagę na to miejsce. Za przystankiem Świętej Gertrudy tramwaj skręca w lewo w kierunku Placu Wszystkich Świętych, a z okien widzimy przystanek Poczta Główna. Tam też dojedziemy, ale trochę czasu upłynie do tej chwili. Tutaj mamy wariant numer 3 skrócenia trasy i zobaczcie, jak jest on krótki. Zresztą sami zobaczycie, za jak długo dojedziemy pod Dworzec Główny w Krakowie. Tutaj chyba jeszcze tramwajowo nie byliśmy, chociaż archiwalne zdjęcie, gdzie widzimy linie normalnotorowe i wąskotorowe, już widzieliście w jednym z moich odcinków. Po raz kolejny skręcamy, tym razem w prawo pod Filharmonią. Czas na objazd najstarszej części Krakowa wokół, więc ruszajmy w kierunku Teatru Bagatela.
tak lekko. Na starym kleparzu jeszcze odbijamy w ulicę Długą, o której historii będę wkrótce wam pewnie robił odcinek i to historię nie tylko tramwajową. Dojechaliśmy właśnie do przystanku Nowy Kleparz. Jest to jeden z dwóch przystanków przesiadkowych z linii zastępczych autobusowych zremontowanej obecnie pętli Krowodża-Górka. Tuż po ruszeniu z przystanku mijamy z prawej strony więzienie Montelupich i dojeżdżamy do przystanku Dworzec Towarowy. Teraz najważniejsze. Tutaj kończy się trasa zawieszonej linii tramwajowej 18. Zanim ruszymy dalej, warto przypomnieć sobie, że obecnie, listopad 2022, wszystkie linie od dworca towarowego w kierunku Krowodży Górki zostały zawieszone. Spowodowane jest to finalizacją części inwestycji tramwajowej od przystanku Bratysławska, na którym też już byliśmy w jednym z ostatnich odcinków, kiedy pokazywałem wam tymczasową krańcówkę. Obecnie jest ona demontowana i finalizowany jest fragment torowiska do odnowionej pętli Krowodża Górka. Dodajmy, że odcinek tramwajowy od Bratysławskiej w kierunku centrum, a dokładniej ulicy Pielęgniarek, ma być teraz też ekspresowo modernizowany. Właśnie wirtualnie nad nim lecimy i wracamy z powrotem na pętlę i przystanek tramwajowy Dworzec Towarowy. W tym miejscu 73 będzie jechać po trasie zawieszonej linii numer 3. Oczywiście w tunel pod dworcem nie wjeżdżamy. Dojeżdżamy pod dworzec główny Zachód i tutaj zaczyna się robić naprawdę tłoczno w tramwaju. Nie wiem jak jest w inne dni tygodnia, ale w sobotę odtąd panował niezły ścisk. Będziemy teraz przejeżdżać na wprost, ale popatrzcie tutaj w głąb. W oddali widać przystanek przy ulicy Długiej, a więc aż tyle nadłożyliśmy, by zgarnąć jak najwięcej pasażerów jednej i drugiej linii tramwajowej.
Dojeżdżamy pod Pocztę Główną. Spójrzmy na chwilę z zewnątrz na ujęcia z dnia wcześniejszego. Jak widzicie, dwie 73 się mijają, a tymczasem w tle na przystanek Świętej Gertrudy dojeżdża też skład linii 73, który właśnie dotarł tam z przystanku z Placu Wszystkich Świętych. Tutaj mamy też ten najkrótszy skrót, więc zobaczcie, ile tramwaj nadłożył trasy, by objechać pod Pocztę Główną. Wspomniałem też na starcie, że odcinek powstał na początku listopada 2022 roku. 11 listopada już raczej tej linii w Krakowie nie spotkamy, bo wtedy planowane jest otwarcie pętli Krowodrza-Górka. A może jak to oglądacie dłużej po dodaniu tego wideo, to tramwaj dojeżdżać już będzie do Górki Narodowej? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem linia 73 pojawia się i znika, w dodatku na różnych trasach. W 2010 roku jechała na przykład z Cichego Kącika do dworca towarowego. A tak przy okazji, zanim wjedziemy na dobre na ulicę Starowiśną, warto powiedzieć też coś o innych najdłuższych liniach tramwajowych w Krakowie. Jeśli chodzi o regularne linie, to na podium mamy 3 numery. Pierwsze miejsce zajmuje linia numer 10 Kurdwanów Park and Ride Pleszów i ma ona 18,8 km długości, a także 31 przystanków, w tym 6 z nich jest na żądanie. Niewiele ustępuje jej linia numer 9 Nowy Bieżanów Park and Ride Miszczejowice. Jej długość to zaledwie 200 metrów mniej, 18,6 km. Na podium znalazła się jeszcze linia 52 Czerwone Maki Osiedle Piastów. Długość jej to 17,9 km, ale warto zwrócić na nią uwagę, bo chyba tutaj jest największe pomieszanie składów starych z nowymi. Spotkamy na linii Konstalowe łączone w aż 3 wagony, czy też ten niestety pechowy Protram. Jak już dotarłeś do tego momentu, to zostaw komentarz pod moim filmem. Może być na przykład dzisiaj hashtag linia 73. I jak zawsze gorąco zachęcam do kliknięcia w przycisk wesprzyj. Tak możecie wesprzeć już od 4,99 zł za miesiąc moją pracę. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście jeżeli oglądacie reklamy, to dłuższe oglądanie również mi pomaga. Taka mała rzecz, zdradzę po cichu, że wystarczy, żeby 30 sekund ich obejrzeć, żeby się coś tam nabiło. Wjeżdżamy chyba na najgorszy odcinek tej trasy na ulicy Starowiśnej. Po pierwsze, bez wydzielonego wyraźnie torowiska. Niby są linie narysowane, ale mamy parę skrzyżowań drogowych, przejścia dla pieszych. W dodatku zaopatrzenie potrafi zablokować drogę samochodom osobowym. Również tramwaj może spowolnić duży autobus, co zresztą chyba widzicie. Sam stan torowiska zresztą też jest bardzo zły i prędzej czy później tutaj remont będzie trzeba zrobić. Linia 73 po minięciu przystanków Miodowa i Świętego Wawrzyńca wjeżdża na most i wraca z powrotem na drugą stronę Wisły, dojeżdżając do przystanku Plac Bohaterów Getta. Następnie skręca w lewo w kierunku estakady kolejowej Podgórze SKA. Zresztą z tej okolicy macie co najmniej 3 filmy na moim kanale.
od mniej więcej przystanku Cmentarz Podgórski jedziemy już torowiskiem poza ulicą, co wyraźnie przyspiesza prędkość tramwaju. Mijamy Dworcową i przejeżdżamy na wprost obok estakady. Czas dojechać do przystanku Kabel, a następnie już będzie przystanek Bieżanowska. Pamiętacie jeszcze mój pierwszy wariant skrócenia trasy tramwajowej? Właśnie tutaj by się kończył on. Zwróćcie też uwagę na tory. Rozjazdy nie pozwalają jechać z Kurdwanowa w kierunku Bieżanowa lub w drugą stronę, ale już jest w planach przebudowa tego skrzyżowania. Jest to bardzo ważne jeszcze z innego powodu. Jadąc dalej wzdłuż Wielickiej miniemy ulicę Wlotową i przejedziemy obok nieużywanej pętli w Prokocimiu. A ja już tłumaczę, o co chodzi. Skrzyżowanie obok szpitala dziecięcego, obok stare osiedla i nowoczesne apartamentowce, a także nowy szpital uniwersytecki. To właśnie tutaj będzie zaczynać się nowa linia tramwajowa na osiedle Rżonka. Również przez wszystkie nowe inwestycje to skrzyżowanie musi zostać rozbudowane, gdyż ruch samochodowy tutaj tylko się zwiększa. A teraz zaledwie 3 przystanki Teligi, Nowy Prokocim oraz Ćwiklińskiej i dojedziemy do pętli Nowy Bieżanów Park and Ride. Dojechaliśmy na pętlę w Nowym Bieżanowie i jak widzicie, ta trasa była całkiem długa. Z tego co wiem, to jest najdłuższa linia tramwajowa obecnie w Krakowie. Także gorąco zachęcam do komentowania, do lajkowania, zostawiania subskrypcji, oczywiście klikania w dzwoneczek i włączenie sobie tam właśnie powiadomień wszystkich, co się pojawia na moim kanale. I oczywiście jeszcze raz gorąco zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Już parę osób się tam pojawiło, dzięki wielkie. Również dłuższe oglądanie reklam bardzo mi pomaga. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, a tu właśnie za mną 13 podjeżdża.